Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj kolejny zestaw, który będzie miał premierę 1 czerwca tego roku. I jak widzicie, jest to Dodge z Szybkich i Wściekłych. Jak zapewne pamiętacie, w 2020 roku dostaliśmy już Dodge'a z Szybkich i Wściekłych. Także podczas tej recenzji porównamy sobie oba modele. Nowy zestaw składa się z 1516 elementów. Poprzednik składał się z 1077. Nowy kosztuje katalogowo 650 zł. Poprzednik kosztował katalogowo 570 zł. Biorąc pod uwagę to, że minęło około 6 lat i to, że w nowym Dodge'u mamy ponad 400 elementów więcej, to ta różnica jest dosyć niewielka. A jeszcze biorąc pod uwagę, że mamy tutaj oznaczenie 18+, u poprzednika było oznaczenie 10+, więc tutaj powinniśmy się spodziewać dodatkowych 100-200 zł za samo to oznaczenie. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć kilka zbliżeń, jak również prawdziwego Dodge'a. Dostajemy 12 papierowych torebek z klockami. Niby ekskluzywny zestaw 18+, a niestety instrukcja i naklejki nie były w żaden sposób zabezpieczone. Nie ma żadnej koperty, żadnego owinięcia w gazetę. Tak wygląda blankiet naklejek. Zestaw 18+, więc powinno być jakieś wprowadzenie. No i rzeczywiście coś tutaj mamy. No, ale bardzo skromne. Kroków jest 391. No i na końcu wykaz wszystkich elementów. A, jeszcze luzem mamy 4 opony. Możecie je pamiętać z Bronco, ale tutaj mamy 2 rodzaje opon. To są te z Bronco, a te są minimalnie szersze. W wykazie znalazłem jeszcze nowe panele narożne. Zaraz je namierzę i pokażę Wam, jak one wyglądają. Powinny być w 8 worku. Znalazłem jeszcze dodatkowe, zupełnie nowe panele narożne. Te czarne są takie same, tylko że tutaj mamy dodatkowo srebrny, metaliczny nadruk. Mamy w sumie 3 wejścia na aksle. No i szare, gdzie mamy 2 wejścia na aksle, w tym jedno przelotowe. W pierwszym etapie zaczynamy budować układ kierowniczy. Jak widzicie, jest on oparty na kole zębatym 12 oraz zębatce. W drugim etapie budujemy silnik. Tutaj mamy wyjście do tylnej osi, która będzie nam ten silnik, te tłoki wprawiała w ruch. Tutaj mamy wyprowadzenie mocy do góry, następnie przejście do tłoków, a po drugiej stronie mamy szare koło zębate, które wprawia nam w ruch łańcuch. W trzecim etapie doszło nam przednie zawieszenie oparte na czerwonych amortyzatorach. Jest niestety pierwsze rozczarowanie. Kierownica nie jest podpięta do układu kierowniczego, mimo że jest tutaj sporo miejsca, żeby wyprowadzić to podpięcie do kierownicy. We wnętrzu pojawiły się zegary, skrzynia biegów. Drążkiem możemy poruszać do przodu, do tyłu. Oczywiście jest to tylko atrapa, do drążka nie są podpięte żadne mechanizmy. Właśnie skończyłem 5. etap budowy. Jak widzicie, doszło nam tylne zawieszenie. Tak samo jak przednie, oparte jest na czerwonych amortyzatorach. Na tylnej osi mamy dyferencjał. Tutaj mamy wyprowadzenie do sterowania skrętem.
a w kabinie pojawił się fotel. Moim zdaniem wygląda trochę dziwnie, szczególnie ta górna jego część. Na moje oko nic więcej z mięsa technikowego już tutaj się nie pojawi, dlatego wrócę już do Was po zbudowaniu całego Dodge'a. I Dodge jest już gotowy. I pierwsze pytanie, które mi się po zbudowaniu pojawiło w głowie, po co Lego wydało drugi raz ten sam model? Tym bardziej, że moim zdaniem, mimo że mamy tutaj sporo więcej elementów, to wygląda on gorzej, jest bardziej kwadratowy. Jednak ten stary Charger ma coś takiego w sobie, że on mi się dużo bardziej podoba. Przód, szczególnie jak tak bardziej z boku się na niego spojrzy, to bardziej przypomina mi ten od Poloneza. Z tyłu również jest zmiana na gorsze. Tutaj mieliśmy bardzo fajnie wyglądające światła zbudowane z klocków. Tutaj już pojawiły się w tym nowym naklejki. Jeśli chodzi o funkcję, to nowy Dodge ma o jedną mniej. Nie ma tej opcji stania na dwóch kołach. Te boczne zaokrąglenia z dużych paneli też wyglądają moim zdaniem dużo lepiej u poprzednika. Tutaj widzicie, jak to wygląda płasko. Od spodu możecie zobaczyć, że w nowym modelu jest bardziej kolorowo. Ja chyba jednak wolę tą wersję bardziej stonowaną, jeśli chodzi o użycie kolorów. Po otwarciu maski te kolory są tutaj kompletnie niepotrzebne, wręcz psują tutaj moim zdaniem tę kwestię wizualną. Tutaj u poprzednika wygląda to dużo lepiej. Na pewno w kabinie mamy trochę więcej szczegółów, bo mamy zegary, mamy skrzynię biegów. U poprzednika jest bardziej minimalistycznie. Mamy tutaj felgi, które znamy bardziej z dużo mniejszych modeli z serii Icons, jak na przykład Ford Mustang. One są tutaj w zupełnie nowym metalicznym kolorze i rzeczywiście nawiązują tutaj do oryginału, ale przez to, że są tutaj bardzo grube opony od dużo mniejszego samochodu terenowego tak naprawdę, to finalnie ta felga z tą oponą też moim zdaniem nie wygląda tutaj dobrze. Gdyby te felgi były większe, opony cieńsze, to na pewno byłoby dużo lepiej. No dobra, to przejdźmy do funkcji. Zawieszenie działa moim zdaniem bardzo dobrze. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Sterowanie skrętem mamy w tym samym miejscu co u poprzednika. Działa to bardzo dobrze. To, co już mówiłem podczas budowania, szkoda, że kierownica nie jest podpięta do układu kierowniczego. Po otwarciu maski możemy sobie podejrzeć, jak działa silnik. W bagażniku mamy dwie butle, dokładnie tak samo jak w starym Dodge'u, a po otwarciu prawych drzwi gaśnicę. Podsumowując, posiadając starego Dodge'a, to tak naprawdę nie widzę żadnych argumentów, które by przemawiały za tym, żeby również kupić sobie tą nowszą wersję, tegoroczną. A gdybym nie posiadał żadnego z nich, to chyba mimo wszystko i tak bym zdecydował się na tego starszego. Myślę, że jeśli Lego chce wydawać po raz kolejny te same modele, to dużo lepszym rozwiązaniem byłoby wrzucać je naprzemiennie do dwóch skali, czyli do tej i do tych samochodów za 275 zł. Wtedy można by było sobie zebrać kolekcję wszystkich samochodów szybkich i wściekłych w jednej skali, w tej, która każdemu najbardziej odpowiada. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawy, który Wam się bardziej podoba. Ta wersja z 2020 roku, czy ta najnowsza. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.